Cześć, z tej strony Patryk z notopstryk.pl. Dzisiejszy materiał będzie inny, a to dlatego, że nie będziemy testować ani recenzować żadnego określonego sprzętu fotograficznego, tylko postaramy się pomóc osobom, które wybierają swój pierwszy, poważniejszy aparat. 10 lat temu to było dużo prostsze, po prostu szliśmy do sklepu, mówiliśmy: dzień dobry, poproszę lustrzankę i kupowaliśmy lustrzankę cyfrową. To był jedyny słuszny i tak naprawdę możliwy wybór dla osoby, która chciała mieć trochę poważniejszy aparat z wymiennymi obiektywami. Dzisiaj wygląda to już inaczej, dlatego że pojawił się nowy typ aparatów, czyli bezlusterkowce. I coraz częściej, kiedy idziemy do sklepu i pytamy osobę, która tam pracuje, jaki aparat wybrać, to ona proponuje nam właśnie aparat bez lustra. Wiele osób nie wie za bardzo, czym te aparaty się różnią, czym się różni lustrzanka od bezlusterkowca i ciężko znaleźć jakieś w miarę obiektywne opinie na ten temat. Niektórzy nam powiedzą, że bezlusterkowce są lepsze, nowocześniejsze, mniejsze i wybierz bezlusterkowca, a ktoś inny nam powie, że nie, tylko lustrzanka i lustrzanka jest lepszym wyborem, od zawsze fotografowie profesjonalni używali lustrzanek, lepiej wybierz lustrzankę. Ciężko tutaj znaleźć jakieś obiektywne źródła i ja w tym materiale chciałbym Wam w miarę wytłumaczyć, czym te aparaty się różnią i maksymalnie obiektywnie wskazać zalety jednego i drugiego rozwiązania. Ten materiał dedykowany jest dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z fotografią, nie mają jeszcze jakiejś ogromnej wiedzy technicznej na temat aparatów, więc będę się starał maksymalnie upraszczać pewne aspekty i mówić w miarę zrozumiale, dlatego jeśli jesteś zaawansowanym fotografem, to większość rzeczy, które tutaj usłyszysz, będzie dla Ciebie oczywiste, banalne albo zbyt uproszczone, no ale pamiętajmy, że to jest materiał dla osób, które dopiero zaczynają. Będę tutaj mówił ogólnie o typach aparatów, ale żeby pokazać pewne różnice, posłużę się pewnymi przykładami. Jako przykład bezlusterkowca mam Olympusa M10 Mark III, jako przykład lustrzanki dla amatora mam Canona 800D. Dlaczego te aparaty? Bo są w granicach 3000 zł, a to jest budżet, który często jest przeznaczany właśnie na pierwszy, trochę poważniejszy aparat i myślę, że generalnie dobrze jest przeznaczyć około 3000 na swoje pierwsze, poważniejsze body. Dlaczego? Oczywiście znajdziemy i bezlusterkowce za 1500, nawet 1400 zł, ale one będą bardzo miały prostą obudowę, nie będą miały w większości przypadków wizjera. Tak samo najtańsze lustrzanki będą po prostu słabe, będą miały stare matryce, będą dosyć wolne, więc budżet 3000 jest odpowiednim budżetem, żeby zacząć fotografować trochę poważniejszym aparatem i żeby to było w miarę przyjemne. Najpierw zaczniemy sobie od tego, czym w ogóle jest lustrzanka. Lustrzanka jest to konstrukcja, która wywodzi się jeszcze z czasów analogowych. Kiedyś, kiedy w aparacie mieliśmy kliszę, najlepszym możliwym sposobem, żeby zobaczyć, co będzie potem na zdjęciu, było zamontowanie w środku układu luster. Działa to w ten sposób, że światło najpierw przechodzi przez obiektyw, wpada na lustro, od lustra odbija się, przechodzi przez matówkę i pryzmat bądź układ luster i wychodzi w wizjerze. Kiedy fotografujemy, lustro podnosi się, światło pada na kliszę bądź matrycę światłoczułą i w ten sposób zarejestrowany jest obraz, potem ono opada i znowu w wizjerze widzimy to, co będzie widziała nasza matryca. Kiedy pojawiła się technologia cyfrowa, ta technologia dalej została w użyciu i dalej ona była sprawna, natomiast w pewnym momencie powstało coś takiego jak Live View, czyli matryce cyfrowe były nam w stanie pokazywać na żywo, na ekranie aparatu to, co po prostu widzą, czyli mogliśmy obserwować sobie na ekranie to, co widzi matryca i w ten sposób kadrować. W lustrzankach cały ten system był dosyć skomplikowany, no bo to lustro musiało się podnieść, wtedy matryca inaczej ustawiała ostrość i pokazywała nam na ekranie to, co widzi aparat. I w pewnym momencie ktoś doszedł do wniosku, że skoro już matryca może nam na żywo pokazywać obraz, no to może po co ten cały system luster, po co to wszystko, co jakby nie patrzeć zwiększa aparat, no bo to wszystko musi się tutaj zmieścić i mimo, że lustrzanki już są dosyć małe, to jednak bardziej już ich zminiaturyzować nie można, bo cały ten system z lustrem, z pryzmatem, z tym wszystkim musi się w środku po prostu zmieścić. I ktoś doszedł do wniosku, że kurczę, może wywalić cały ten system luster i zostawić sam obiektyw i matrycę, która nam będzie pokazywała obraz na ekranie. I w ten sposób powstały bezlusterkowce. To jest podstawowa różnica w ich budowie. Jak weźmiemy sobie bezlusterkowca, system jest prosty. Światło wpada przez obiektyw, wpada na matrycę i koniec.
Nie ma żadnego systemu luster, nic się nie podnosi, nie opada. Mamy oczywiście migawkę mechaniczną, tak samo jak w lustrzance, ale cały system jest znacznie prostszy. Ale skoro wywaliliśmy cały ten system luster, to powstał pewien problem. Straciliśmy wizjer optyczny, a większość fotografów chciała z niego korzystać, bo po prostu było to wygodniejsze, nie przeszkadzały nam wszelkiego rodzaju odbicia, które są na ekranie. Po prostu praca na wizjerze zawsze była bardziej pożądana przez profesjonalnych fotografów. Więc ktoś wymyślił, że skoro ta matryca jest w stanie przekazywać obraz na ekran w bezlusterkowcu, to równie dobrze możemy zrobić bardzo mały ekranik, który będzie nam służył jako wizjer, ale będzie to wizjer nie optyczny, a elektroniczny. I tak powstały bezlusterkowce, które w zasadzie kształtem przypominają lustrzankę. Pracujemy na nich tak samo jak na lustrzance, czyli przykładając aparat do oka. Przez to, że nie ma tego całego systemu luster, mogą być one dużo mniejsze i też występować w różnych kształtach, dlatego że tutaj ta komora, ten cały system wymuszał pewien konkretny kształt aparatu. W przypadku bezlusterkowców kształty mogą być bardzo różne. Mogą one przypominać aparaty kompaktowe, mieć wizjer zamontowany gdzieś z boku, mogą przypominać klasyczne lustrzanki, jak chociażby ten Olympus. Tutaj liczba konstrukcji i możliwości ustawienia wizjera względem obudowy jest znacznie większa niż w przypadku lustrzanek. Więc mamy podstawową różnicę między bezlusterkowcem a lustrzanką. W lustrzance mamy system luster, który sprawia, że mamy wizjer optyczny, natomiast w bezlusterkowcu tego systemu luster nie ma, mamy wizjer elektroniczny. Drugą znaczącą różnicą między tymi konstrukcjami, ale która wynika też z tego, że tutaj mamy lustra, a tutaj lustra nie ma, jest system autofokusa. W lustrzance mamy dwa systemy ustawiania ostrości. Pierwszy z nich wywodzi się jeszcze z czasów analogowych i jest to ten jakby podstawowy system dla lustrzanki. Opiera on się na czymś takim, co nazywa się detekcją fazy. Wiem, że to brzmi w bardzo skomplikowany sposób, ale postaram się to wyjaśnić najprościej jak się da. Chodzi o to, że czujniki, które ustawiają nam ostrość, są umieszczone w komorze lustra. I lustro przepuszcza część światła. Część światła odbija nam do wizjera, a część przepuszcza na tak zwane lustro pomocnicze, które odbija to światło na czujniki ustawiania ostrości i te czujniki sprawiają, że aparat ostrzy automatycznie. Ten system jest bardzo szybki. On momentalnie ustawia ostrość i całkiem nieźle sobie radzi, jak mamy mało światła. Natomiast różni się tym, że punkty są w określonych miejscach, czyli te czujniki są w określonych miejscach, które zobaczymy na matówce. Jak przyłożymy sobie lustrzankę do oka, to widzimy, że podświetlają nam tam się jakieś punkty. I właśnie te punkty to są czujniki ostrości. Ich może być 9, 30, 80, zależnie od modelu. Im bardziej zaawansowany, tym zazwyczaj tych punktów jest więcej. Mogą one być do tego poziome i pionowe lub krzyżowe, czyli mamy kilka rodzajów. I działają one, tak jak mówię, szybko, sprawnie, dobrze sobie radzą, kiedy jest mało światła. Natomiast problem zaczyna się w momencie, kiedy to lustro podniesiemy i chcemy kadrować na ekranie. No bo wtedy te czujniki przestają działać i aparat musi działać na takiej samej zasadzie jak bezlusterkowiec, czyli matryca musi ustawiać ostrość. I dlatego lustrzanka jest wyposażona w drugi system, który działa w momencie, kiedy to lustro jest podniesione, kiedy działamy w trybie Live View. W bezlusterkowcu ostrość ustawiana jest przez matrycę i działa to na zasadzie detekcji kontrastu. Jest to technika, która też była wykorzystywana wcześniej w takich zwykłych aparatach kompaktowych i działa w ten sposób, że po prostu aparat mierzy kontrast między różnymi elementami na zdjęciu i w ten sposób ustawia ostrość. Jest to rozwiązanie, które ma pewną wadę. Jak jest mało światła i tego kontrastu jest mało, to wtedy aparat dużo dłużej ustawia ostrość. Dlatego zazwyczaj aparaty kompaktowe po prostu miały słabszy, wolniejszy ten autofokus i tym były też obarczone na początku bezlusterkowce. One tą ostrość ustawiały zdecydowanie wolniej niż lustrzanki. W miarę upływu lat ta technologia była rozwijana i działała ona już całkiem nieźle, znacznie szybciej i lepiej niż na początku, ale żeby uzyskać tak dobre wyniki jak w lustrzankach, to potrzebne były jednak te czujniki detekcji fazy. I w pewnym momencie producenci zaczęli je wmontowywać w matrycę. I w tej chwili najnowsze, najdroższe, najbardziej topowe konstrukcje bezlusterkowców oprócz tej detekcji kontrastu mają też wbudowane czujniki detekcji fazy
w matrycę i to się nazywa wtedy zazwyczaj jakiś hybrydowy autofokus albo podwójny autofokus, coś takiego. Lustrzanki od początku były rozwijane pod tą detekcję fazy i w większości aparatów, w większości lustrzanek, kiedy przełączymy się na ten drugi system z matrycy, on działa dużo słabiej. Jest znacznie wolniejszy, mniej precyzyjny. W większości aparatów nie da się tego używać. Działa to mega powoli i robienie po prostu zdjęć na ekranie jest bardzo upierdliwe. Wyjątkiem są tutaj aparaty Canona, które również po prostu zaimplementowały tą detekcję fazy w matryce i tutaj faktycznie to Live View działa szybko i dosyć sprawnie. Więc tutaj trzeba po prostu wziąć pod uwagę konkretny model lustrzanki, bo w niektórych działa to dobrze, w niektórych źle, ale generalnie w większości przypadków jest tak, że lustrzanka dużo szybciej, sprawniej ustawia ostrość na wizjerze niż na ekranie. W bezlusterkowcach jest inaczej, no bo tutaj ten system działa zawsze tak samo, więc nie ma znaczenia, czy ustawiamy ostrość za pomocą wizjera elektronicznego, czy na ekranie. Aparat ostrzy tak samo szybko. W bezlusterkowcu mamy dużo większą swobodę w ustawieniu tego punktu ostrości, bo te punkty są na całej matryce rozłożone. Może być ich też więcej bądź mniej, wtedy to jest bardziej lub mniej precyzyjne, ale są one rozłożone na całej matryce, więc jeśli mamy ochotę ustawić sobie ostrość w prawym dolnym rogu, bo tak, to mamy taką możliwość. W lustrzance, kiedy pracujemy na wizjerze, musimy być ograniczeni do tych punktów, które już są przypisane. Dlatego często widzimy osoby fotografujące z lustrzanką w ten sposób, że ustawiają ostrość, a potem przekadrowują. To jest bardzo częsty widok, dlatego że muszą ustawić ostrość tym określonym punktem i dopiero wtedy zmieniają ustawienie aparatu, żeby jakoś sobie tam kadr dopasować. Dlatego no, tutaj zaletą bezlusterkowców jest to, że ustawienie tego punktu jest dużo bardziej uniwersalne, dużo swobodniejsze. Oczywiście też aparaty różnią się wielkością matrycy, to jest bardzo ważny aspekt, ale go tutaj pomijam, bo zarówno lustrzanki, jak i bezlusterkowce występują z różnymi matrycami. Mamy i matryce pełnoklatkowe, i APS-C, i 4/3. Każdy z tych rodzajów matryc ma swoje wady i zalety, dlatego nie będę poruszał tutaj tego tematu. Chodzi mi ogólnie o lustrzanki i bezlusterkowce, a wybór wielkości matrycy zależy już od Was. Teraz, kiedy znacie już różnicę w budowie obydwu aparatów, chciałbym przejść konkretnie do zalet i wad tych konstrukcji. Pierwsza rzecz, którą będę chciał poruszyć, to kwestia baterii. Pod tym względem nie ma co ukrywać, zdecydowanie wygrywają lustrzanki. Wynika to z dwóch rzeczy. Po pierwsze, lustrzanka jest trochę większym aparatem, więc można w niej zmieścić baterię, która fizycznie będzie większa, więc będzie miała większą pojemność. A po drugie, lustrzanka jest trochę mniej prądożerna. Wizjer optyczny na pewno zużywa mniej prądu niż wizjer elektroniczny. No i w lustrzance rzadziej korzystamy z trybu Live View, rzadziej używamy ekranu, co też zużywa dużo prądu. Dlatego bez problemu w wielu lustrzankach 800-1000 zdjęć zrobimy na baterii lub nawet więcej. W bezlusterkowcach często to jest 200-300 zdjęć, więc tutaj wygrywa lustrzanka. Kolejna rzecz, wizjer. W lustrzance mamy wizjer optyczny. Jego niewątpliwą zaletą jest to, że działa tak samo w każdych warunkach. Nieważne, czy jest ciemno, jasno, po prostu widzimy świat taki, jak on jest w rzeczywistości, jak widzą go nasze oczy, bo jest to po prostu obraz odbity od lustra. W wizjerze elektronicznym może się zdarzyć tak, że w jakichś trudnych, specyficznych warunkach ten wizjer będzie szumiał, będzie smurzył, będzie jakoś nam tam klatkował, no bo jest to obraz po prostu elektroniczny. Kiedyś ten problem był znacznie większy niż ma to miejsce teraz, bo z roku na rok te wizjery są coraz lepsze, ta technologia bardzo mocno idzie do przodu i w tym momencie naprawdę, jeśli nie są to jakieś bardzo wymagające, trudne warunki, wizjer elektroniczny spokojnie sobie radzi i nie widać tam jakichś niepokojących rzeczy. Zaletą niewątpliwą wizjera elektronicznego jest to, że daje nam on znacznie więcej informacji. Widzimy po prostu, jak zdjęcie nam wyjdzie po zrobieniu. Widzimy świat tak, jak widzi go nasz aparat, jak widzi go matryca w naszym aparacie. Czyli widzimy, jak zdjęcie będzie naświetlone, czy jest za ciemne, za jasne. Widzimy kolory na zdjęciu, więc jeśli będziemy mieli na przykład ustawiony źle balans bieli, to widzimy, że wszystko na zdjęciu jest niebieskie. W lustrzance tego nie ma. Dopiero po zrobieniu zdjęcia, po fakcie, widzimy efekt na ekranie. Dodatkowo w wizjerze elektronicznym możemy na przykład powiększyć obraz i kiedy ostrzymy manualnie, dużo łatwiej nam ustawić ostrość. Możemy sobie wyświetlić poziomicę, możemy wyświetlić histogram. Generalnie dużo więcej informacji możemy otrzymać od tego wizjera elektronicznego
niż od optycznego. Moim zdaniem na tym wizjerze elektronicznym będzie łatwiej się uczyć, jeśli zaczynamy fotografować, bo po prostu kręcąc jakimiś parametrami będziemy na żywo widzieć w wizjerze, jak się obraz zmienia, jak dany parametr wpływa na obraz. W droższych, lepszych lustrzankach mamy wizjery oparte na pryzmacie i one dają dosyć duży, jasny obraz, natomiast w takich tańszych lustrzankach, o jakich my tu rozmawiamy, czyli w granicach 3000, nie ma pryzmatu, w większości aparatów będzie to jakaś prosta konstrukcja oparta na lustrach i wizjery w takich tańszych lustrzankach są niestety małe, ciemne i nie pokrywają dokładnie 100% pola kadru. Więc jeśli porównujemy wizjer elektroniczny z bezlusterkowca za 3000 do wizjera optycznego z lustrzanki za 3000, moim zdaniem wizjer elektroniczny wypada lepiej. Teraz kwestia systemów autofokusa. Nie będę tutaj powtarzał tego, co mówiłem wcześniej, omawiając różnice w konstrukcjach. Tutaj bardzo dużo zależy od modelu, jaki wybierzemy. Czy będzie to model z detekcją kontrastu, czy z detekcją i fazy i kontrastu. Zależy to wiele od obiektywu, jaki zastosujemy, więc tutaj trzeba porównywać po prostu konkretne modele. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na jedną kwestię. W lustrzankach występuje coś takiego jak problem z back i front focusem. Chodzi o to, że przez to, że w aparacie mamy lustro, mamy potem obiektyw z autofokusem i to wszystko musi razem działać bardzo perfekcyjnie, jest to mechaniczne urządzenie dosyć skomplikowane, to czasem występują błędy i trzeba oddawać obiektyw i aparat do kalibracji. Bo może być tak, że będziemy ustawiać ostrość w jakimś punkcie, aparat będzie nam potwierdzał, że ustawił ostrość, zrobimy zdjęcie, a na zdjęciu okaże się, że ostrość jest ustawiona trochę przed lub trochę za obiektem. W bezlusterkowcach ten problem w ogóle nie występuje przez to, że nie mamy lustra, ostrość jest ustawiana przez matrycę, system jest dużo prostszy i nie ma problemu z back i front focusem. Kolejna kwestia to cały system obiektywów i akcesoriów do naszego aparatu. Często, kiedy kupujemy swój pierwszy, poważniejszy aparat, w ogóle się nad tym nie zastanawiamy, a jest to bardzo ważny aspekt. Tutaj zdecydowanie pod względem dostępności na rynku wtórnym i cen wygrywają lustrzanki. Przez to, że lustrzanki Canona i Nikona są na rynku dłużej niż każdy bezlusterkowiec, znajdziemy na rynku wtórnym znacznie więcej obiektywów i akcesoriów do tych aparatów i często znajdziemy obiektywy bardzo tanie, których do bezlusterkowców po prostu nie ma. Wynika to z tego, że do lustrzanki np. Canona możemy podczepić obiektyw, który był zaprojektowany 20 lat temu i on dalej będzie działał. On oczywiście nie będzie tak dobry jak konstrukcje robione teraz, ale będzie kosztował na przykład 400 zł, a nie 1000 zł. Dlatego jeśli zależy nam przede wszystkim na cenie i chcemy kupić jak najtaniej obiektywy, też na rynku wtórnym, no to tutaj lustrzanki oferują znacznie więcej niż bezlusterkowce. W przypadku bezlusterkowców wszystkie obiektywy mają co najwyżej 8-9 lat i będą one w większości przypadków dużo lepsze optycznie niż takie obiektywy wieloletnie, stare do lustrzanek, ale są one znacznie droższe. No i tutaj wiele zależy od systemu. Jeśli mamy system Micro 4/3, czyli Olympus Panasonic, to obiektywów będzie bardzo dużo, bo jest to największy system do bezlusterkowców. Więc tutaj mówię, wiele zależy od systemu, jaki wybierzemy i warto wcześniej zastanowić się, jakie obiektywy chcemy kupić i sprawdzić, w jakim systemie ile one kosztują. Teraz chciałbym poruszyć kwestię wielkości i wagi aparatów, bo jest ona chyba najczęściej poruszaną różnicą między bezlusterkowcami a lustrzankami. Niewątpliwie bezlusterkowce mogą być mniejsze od lustrzanek i mamy dużo większy wybór, jeśli chodzi o kształty i formy aparatów. Możemy mieć na przykład w jednym systemie aparat, który wygląda jak kompakt, jest malutki do kieszeni i body wielkości małej lustrzanki i będzie to ten sam system, to samo mocowanie obiektywów. W przypadku lustrzanek też mamy modele mniejsze i większe, ale jednak ona musi mieć swoją określoną minimalną wielkość i bardziej jej się zminimalizować nie da. Zresztą tutaj widać porównanie bezlusterkowiec kontra lustrzanka. No, jest to zauważalna różnica w wielkości. Jednak nie uważam tego ani za wadę, ani za zaletę, bo tutaj trzeba po prostu dobrać wielkość i wagę aparatu do własnych potrzeb. Dla jednego mały aparat będzie dobry, bo może go zabrać zawsze ze sobą, bo na przykład podróżuje, chodzi po górach i jest to dla niego ważne, a ktoś inny chce mieć duży aparat, bo na przykład zaczyna swoje pierwsze poważne zlecenia fotograficzne i musi mieć duży aparat, żeby wyglądać z nim profesjonalnie. Więc tutaj wszystko zależy od tego,
co będziemy z tym aparatem robić i jak go używamy. Kolejny aspekt, ogólna szybkość aparatu. Jeśli chodzi o zdjęcia seryjne, przez to, że bezlusterkowce są pozbawione lustra, które musi się podnieść, opaść przy każdym robieniu zdjęcia, mogą one robić szybciej te zdjęcia seryjne. Więc bez problemu amatorskie bezlusterkowce osiągają 8, nawet 10 klatek na sekundę. W przypadku lustrzanek amatorskich to jest 6-5 klatek na sekundę, więc tutaj po prostu bezlusterkowce będą szybsze. Druga kwestia, jeśli chodzi o szybkość, to szybkość migawki. W lustrzance amatorskiej mamy tylko migawkę mechaniczną i ma ona określoną szybkość. Zazwyczaj jest to 1/4000. W przypadku bezlusterkowców oprócz migawki mechanicznej mamy migawkę elektroniczną. Daje to dwie ogromne zalety. Po pierwsze, możemy uzyskiwać bardzo krótkie czasy, rzędu 1/160000. Po drugie, mamy możliwość robienia zdjęć zupełnie bez dźwięku. Możemy wyłączyć migawkę mechaniczną i robić zdjęcia w absolutnej ciszy, co w wielu przypadkach będzie dużą zaletą. Oczywiście migawka elektroniczna ma też swoje wady. Jedną z nich jest efekt rolling shutter, ale generalnie rzecz biorąc, tutaj mamy możliwość. Możemy używać mechanicznej migawki, możemy elektronicznej. W przypadku lustrzanek jest to tylko migawka mechaniczna. Kolejna kwestia, filmowanie. Wiele zależy oczywiście też od modeli, jakie wybierzemy, ale generalnie bezlusterkowce z filmowaniem radzą sobie lepiej. Bez problemu znajdziemy modele nawet takie z niskiej półki, które mają filmowanie w 4K i dosyć zaawansowane funkcje. W lustrzankach w tej chwili żadna amatorska lustrzanka w 4K nie filmuje, więc na to warto zwrócić uwagę. Jeśli filmujecie, ważna może być dla Was możliwość podłączenia mikrofonu zewnętrznego do aparatu. Dużo łatwiej znajdziecie lustrzankę, nawet taką amatorską z łączem mikrofonowym, niż bez lusterkowca. Większość bezlusterkowców nawet za 3000 zł nie będzie miało możliwości podłączenia mikrofonu zewnętrznego. Wyjątkiem są tutaj pojedyncze modele Panasonica, które zawsze były mocno dedykowane do filmowania. Kolejna kwestia, stabilizacja obrazu. Lustrzanki Canona i Nikona mają stabilizację wbudowaną w obiektywy. W przypadku bezlusterkowców różnie, niektóre mają w obiektywach, ale też wiele ma w body, czyli matryca rusza się na ultramagnesach i w ten sposób stabilizowany jest obraz. Wszystkie Olympusy, wiele modeli Panasonica, pojawiają się też modele Sony ze stabilizacją, więc tutaj znajdziemy dużo więcej aparatów, które w tą stabilizację będzie wyposażona. Na koniec jeszcze taka mała uwaga. Zauważyłem, że większość jakichś nowoczesnych funkcji w aparatach typu jakiś post-focus, czyli ustawianie ostrości po zrobieniu zdjęcia, lub Live Composite w aparatach Olympusa, bardzo fajna funkcja do robienia zdjęć na długim czasie naświetlania, lub jakieś HDR-y prosto z aparatu, panoramy, wszystkie te takie nowe funkcje najpierw trafiają do bezlusterkowców, a dopiero potem są implementowane w takich podstawowych lustrzankach. Więc jeśli zależy Wam na jakichś specyficznych, takich nowoczesnych funkcjach aparatu, to raczej w bezlusterkowcach znajdziecie tego więcej niż w takiej podstawowej lustrzance. To tyle, jeśli chodzi o porównanie funkcji i zalet, wad bezlusterkowców i lustrzanek. Pamiętajcie, że tutaj bardzo wiele zależy od konkretnych modeli, jakie byście porównywali. Starałem się to zrobić najbardziej obiektywnie, jak potrafiłem. Jeśli podobają Wam się takie filmy o bardziej ogólnej tematyce, a nie testy konkretnych produktów, to dajcie znać w komentarzach. Jeśli macie jakieś pomysły, chcielibyście zobaczyć film na jakiś konkretny temat, to też bardzo chętnie przeczytam Wasze propozycje i widzimy się niedługo w kolejnych filmach. Do zobaczenia.